Witajcie łowcy, ja jestem Słony Johnny i dziś przeniesiemy się w świat jednych z najbardziej rozpoznawalnych i przerażających stworzeń w serii Monster Hunter Flying Wyverns, czyli latających wywern. Potężne, dominujące niebo bestie, które w każdym starciu rzucają wyzwania nawet najbardziej doświadczonym łowcom. To pierwszy odcinek z cyklu filmów o potworach z Monster Hunter, w którym będziemy przyglądać się zarówno ikonicznym stworzeniom, jak i tym mniej znanym, ale również niebezpiecznych. Jeśli macie swoje propozycje, o kim chcielibyście usłyszeć następnie, zostawcie komentarz. Latające wywerny to gatunek wielkich dwunożnych drapieżników z charakterystycznymi skrzydłami, są symbolem świata Monster Hunter i jednymi z najbardziej klasycznych potworów, jakie przyjdzie nam spotkać na swojej drodze. Ich różnorodność w świecie gry sprawia, że każdy z nich to zupełnie inne wyzwanie. Wspólną cechą latających wywern jest ich charakterystyczna budowa. Dwie nogi, potężne skrzydła służące jednocześnie jako przednie kończyny oraz ogon, który często jest dodatkowym narzędziem do walki. Co ciekawe, nie wszystkie Flying Wyverns faktycznie latają. Choć należą do tej samej kategorii, istnieje kilka wyjątków, takich jak Tigrex, które są bardziej przystosowane do poruszania się po lądzie lub lodzie, używając swoich skrzydeł głównie do szybkich manewrów i krótkich skoków. Mimo że te potwory nie spędzają czasu w powietrzu jak Ratalos, ich brutalna siła i prędkość sprawiają, że są równie groźne, a ich przynależność do kategorii Flying Wyverns wynika bardziej z ich biologicznej budowy niż z faktycznej zdolności do latania. Latające wywerny pojawiły się już w pierwszych grach serii, od tamtej pory są nieodłącznym elementem każdego tytułu. To one często pełnią rolę głównych przeciwników, na których łowcy zdobywają doświadczenie w polowaniu. Począwszy od klasycznych potworów jak Ratalos, Król Nieba, który zadebiutował w pierwszej części serii, aż po późniejsze wyzwania jak Tigrex czy Nargacuga, Flying Wyverns ewoluowały wraz z grą, stając się coraz bardziej skomplikowane i nieprzewidywalne w walce. Warto wspomnieć, że Ratalos jest czymś więcej niż tylko potężnym przeciwnikiem. Pełni on rolę maskotki całej serii Monster Hunter, tak jak Pikachu jest symbolem Pokémonów. Ratalos pojawia się w materiałach promocyjnych, grach crossoverowych, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych potworów w świecie Monster Hunter. Porozmawiajmy teraz o kilku najbardziej ikonicznych latających wywernach w serii. Ratalos, znany jako Król Nieba, jest jednym z najważniejszych symboli Monster Hunter. Jego płomienie i miażdżące szpony stanowią zagrożenie dla każdego, kto wejdzie na jego terytorium. Latian, królowa ziemi, czyli partnerka Ratalosa. Chociaż preferuje walkę na lądzie, jej trucizna i szybkie ataki sprawiają, że jest równie śmiertelna. Jako ciekawostkę mogę dodać, że wywerna znajdująca się w logo Monster Hunter jest to właśnie Rathian. Tigrex, bestia, która łączy brutalną siłę z dziką prędkością. Tigrex to latająca wywerna, która bez litości szarżuje na swoje ofiary, używając swojej masy, pazurów i przerażającego ryku. Nargacuga, cichy łowca cieni. Nargacuga to mistrz kamuflażu i zwinności. Jego błyskawiczne ataki zwinne sprawiają, że walka z nim to prawdziwa próba refleksu i zręczności. A Cantor jest jednym z najpotężniejszych Flying Wyverns, chociaż jego rozmiar i budowa mogłyby sugerować, że jest bardziej Brute Wyvern, a Cantor należy do Flying Wyverns. Jego niesamowita siła i zabójczy ryk powodują, że każda walka z nim to walka na śmierć i życie. Zelgis, znany jako wywerna bombardier, jest jednym z najgroźniejszych potworów w powietrzu. Jego charakterystyczną cechą są wybuchowe łuski, które rzuca na swoich przeciwników z dużej wysokości. Zelgis to mistrz niszczenia i dezorientacji w walce, a jego pojawienie się na polu bitwy często oznacza chaos dla każdego łowcy w pobliżu. Kiedy leci w twoją stronę, wiesz, że szykuje się piekło. Walcząc z latającymi wywernami, łowcy muszą liczyć się z różnorodnymi atakami, które często łączą siłę powietrzną z brutalnymi uderzeniami lądowymi. Jednym z kluczowych elementów taktyki jest zestrzelenie wywerny z nieba lub osłabienie jej skrzydeł, by ograniczyć jej mobilność. Flying Wyverns są tak niesamowicie różnorodne, że każda walka jest inna, a każdy potwór oferuje zupełnie odmienne wyzwanie. Na przykład z Ratalosem musisz unikać jego podniebnych ataków ognia, podczas gdy Tigrex stawia na brutalne, naziemne szarże. Latające wywerny ewoluowały wraz z każdą osłoną serii Monster Hunter, stając się coraz bardziej złożone zarówno wizualnie, jak i mechanicznie. W pierwszych grach, takich jak Monster Hunter na PS2, były one stosunkowo proste, z ograniczonymi atakami i przewidywalnymi zachowaniami. Czasem w takich tytułach jak Monster Hunter Freedom, Monster Hunter 3 wprowadzono nowe, bardziej dynamiczne potwory jak Tigrex i Barioth, które zwiększyły tempo walk i wprowadziły nowe wyzwania.
Przełomem stało się Monster Hunter 4, które dodało wertykalność i bardziej złożone zachowania wywern, takie jak spinaczka po ścianach. W Monster Hunter World wywerny jak Bazelgeuse i Legiana zaczęły swobodnie poruszać się po otwartym świecie, walcząc między sobą i reagując na otoczenie. Od prostych modeli po złożone dynamiczne istoty, Flying Wyverns przeszły długą drogę, a każda nowa odsłona serii wprowadza nowe wyzwania, sprawiając, że walka z nimi jest zawsze świeża i ekscytująca. Latające wywerny to jedne z najgroźniejszych i najbardziej satysfakcjonujących przeciwników Monster Hunter. Każda walka to test umiejętności, cierpliwości i strategii, ale kiedy uda Ci się zdominować te potężne bestie, nagroda jest tego warta. Dajcie znać w komentarzach, który z Flying Wyverns jest Waszym ulubionym przeciwnikiem i jakie techniki stosujecie, by je pokonać. Nie zapomnijcie zostawić lajka i subskrybować, aby nie przegapić kolejnych odcinków o potworach z Monster Hunter. Do zobaczenia na łowach, łowcy!